Całe życie grałem na komputerach. Atari, Amiga, PC. Dzisiaj uważam się raczej za gracza multiplatformowego, który gra w zasadzie na wszystkim. Ale mój stary komputer zestarzał się już tak bardzo, że nawet nie wszystkie gry niezależne chciały na nim przyzwoicie działać. Czułem, że czegoś w moim życiu brakuje. Że powinienem wrócić do korzeni, że brakuje mi jakiegoś smaku, jakiegoś ważnego elementu, kawałka układanki. Czegoś, co jednak było mi potrzebne. Lodów waniliowych w czekoladzie. No i jeszcze grania na pececie. Zobaczyłem go na stronie sklepu internetowego XCOMu. Wyglądał groźnie, drapieżnie, miał wszystko co trzeba. Acer Predator G6 710 z procesorem i7 6 generacji, 16 GB RAMu, systemem na dysku SSD 128 GB i dodatkowym 1 TB HDD, Windowsem 10 i GeForce'em GTX 970 z 4 GB pamięci własnej. Klamka zapadła. Kości zostały rzucone. Produkt dodany do koszyka. Stary komputer, na którym dokonywałem transakcji, stawiał trochę opór, ale uległ, kiedy użyłem cięższych argumentów. Odbiór w salonie w Łodzi, płatność szybkim przelewem i pozostało czekać. Wreszcie przyszedł SMS. Komputer czekał na odbiór. Odwróciłem głowę i nie wiem kiedy byłem już pod sklepem. I bliżej. I bliżej. Wystarczył jeden podpis i w kilka chwil ogromne pudło trafiło w moje ręce. Teraz musiałem tylko wrócić do domu i rozpakować. Cóż, tak przynajmniej mi się wydawało. Narowista bestia, ale co się dziwić, wygląda przecież jak gąsienica czołgu. Epicka batalia trwała 3 dni i 3 noce. Potomni nazwali ją później szarpaniną z kąpem na dywanie. Bestia uległa dopiero pod wpływem uspokajającej sztuki. A zatem, czemu Acer Predator G6? W dużej mierze z powodu moich upodobań oraz tego, że robię materiały wideo. Bardzo wydajny procesor i7 przyda się nie tylko w grach, ale i przy montażu oraz eksporcie filmików. Z tego samego powodu potrzebowałem też komputera z GeForce'em, bo GeForce oznacza obliczenia równoległe CUDA, przyspieszające pracę z wideo oraz łatwe nagrywanie rozgrywki przy użyciu usługi Shadowplay. No i jest też zdalne granie dzięki usłudze Shield, teoretycznie ograniczone do tabletów Nvidia, ale w praktyce do uruchomienia na każdym nowszym tablecie z Androidem. W obliczu tego, ile rozgrywki z gier nagrywam, przyda się też kieszeń przednia pozwalająca łatwo umieszczać i zmieniać w kompie dodatkowe dyski twarde. No i spójrzcie na ten przycisk turbo na obudowie.
Aż przypominają się czasy 386 i 486 tych starych kompów, które też miały taki przycisk. Co to robi? Odkręca nieco procka i kartę graficzną, aby wycisnąć z nich więcej. No i zapala te lampki, przez które Predator wygląda jeszcze groźniej. Na szczęście można te lampki w opcjach wyłączyć bez puszczania komputerowi Czajkowskiego. Możecie zapytać, czemu GTX 970, a nie 980 czy jakiś Tytan? Cóż, kolejna generacja kart wychodzi już niedługo, a do czasu, kiedy to ich zakup będzie miał jakikolwiek sens, 970 poradzi sobie świetnie. Właśnie, zobaczmy jak konkretnie. Czy ten komputer właśnie uruchomił system w niecałe 10 sekund? Błogosławieństwa dysków SSD. Cała rozgrywka, którą wam pokażę, jest nagrywana zewnętrznym urządzeniem w 1080p, a w lewym górnym rogu ekranu będziecie widzieć ilość klatek na sekundę wyświetlaną przez Frapsa. Czemu nie 4K? Nie mam w domu żadnego ekranu, który by wyświetlał 4K. Zacząłem testy klasycznie, od najważniejszej gry, dobra narodowego, Wiedźmina 3. Włączyłem ustawienie Uber i... ależ to śliczne. I nigdy nie spadało poniżej 30 klatek na sekundę, a kiedy pogoda sprzyjała, było nawet i z 50. Wyłączenie specjalnych efektów dotyczących włosów, tzw. Nvidia Peruka FX, zbliżyło grę do 60 klatek, chociaż jeszcze nie całkiem. Oczywiście tylko oczko niżej były już ustawienia, które dawały twarde jak skała 60 klatek na sekundę. A skoro już byłem w temacie wymagających gier, to odpaliłem też test ostateczny, czyli Arma 3. O dziwo gra, która pożera komputery, była całkiem grywalna nawet na ustawieniach ultra, ale w jakiej płynności to już widzicie na ekranie. Osiągnięcie sztywnych 60 klatek na sekundę wymagało zejścia do nieco niższych ustawień określanych przez grę jako wysokie. Potem przeczołgałem komputer... przeczołgałem komputer, który wygląda jak gąsienica czołgu, rozumiecie? Nie? Nieważne. A zatem przeczołgałem go przez gry, które powinny chodzić dobrze i cóż, chodziły. Layers of Fear straszył ponurym domiszczem pełnym niepokojących obrazów w 60 obrazach na sekundę. Firewatch śmigał po górach w takim samym klatkarzu. Ponurzy rewolwerowcy z Hard West pluli ołowiem z 6-strzałowców, także w 60 klatek wyświetlanych w każdej sekundzie. Demony siekane na podroby w Shadow Warriorze ginęły równie płynnie. Ba, nawet fizyka błota w Spin Tires działała w 60 ramkach. Wszystkie te gry na najwyższych ustawieniach oprawy graficznej. Nawet prześliczne zaginięcie Ethana Cartera wyświetlało swój niby amerykański Dolny Śląsk w 60 klatkach, pomimo ustawienia grafiki na najwyższe detale. Potem sięgnąłem po kilka gier, które chociaż nie zawsze piękne, znane mi były jako niezbyt dobrze zoptymalizowane. Na pierwszy ogień poszedł szpetny jak listopadowa noc Carmageddon Reincarnation. I nawet tu klatka nie drgnęła, mimo ustawienia oprawy graficznej na, cóż, nie powiem najładniejszą, ale na najbardziej wymagającą. Niebrzydki Kolat na ustawieniach, jak to określały opcje epickich, miał momentami drobne problemy z utrzymaniem sztywnych 60 klatek na sekundę, ale tylko drobne. Nie trzeba było wiele zmieniać, aby wymusić na nim niezachwianą płynność. Dead Rising 3. Gra tak źle przygotowana, że aż twórcy zablokowali płynność na poziomie 30 klatek na sekundę. Ale po chwili grzebania w plikach gry rzecz śmigała w 60 i nie przeszkadzały jej nawet tłoczące się na ekranie zombiaki. Cóż, na tym etapie byłem pod wrażeniem, ale wypadało jeszcze uruchomić jedną grę. GTA 5. Na takich ustawieniach, jak widzicie na ekranie. Pojeździłem po mieście, polatałem samolotem, postrzelałem do gliniarzy. Z jakiegoś powodu jedyne, i to bardzo małe, spadki poniżej 60 klatek na sekundę widywałem przy kraksach oglądanych w trybie pierwszoosobowym. Aż mam ochotę przejść tę grę jeszcze raz na tym sprzęcie. Cóż, jak to wszystko podsumować? Chewie, jesteśmy w domu. To jest pecet, którego szukaliśmy.